Dekompresor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe. Dzień dobry, witajcie w ten czwartkowy wieczór, nietypowa pora jak na Dekompresor Technologię, ale dosyć oczekiwany dzień. Od bardzo dawna Apple zaskakuje nas już coraz to nowymi, coraz ciekawszymi prezentacjami sprzętu, prezentacjami oprogramowania. Za chwilkę powinno rozpocząć się dzisiejsze wydarzenie. Dzisiaj jestem sam, muszę obsługiwać wszystko zdalnie, jeszcze na dokładkę relacjonować wam to, co się będzie działo, więc jeżeli się gdzieś w którymś momencie pomylę, to mi wybaczcie. Jesteśmy na naszej stronie, więc jeżeli chcecie skomentować na bieżąco to, co będzie się działo, albo to, co powiem, jeżeli się nie będziecie zgadzać, albo chcielibyście coś dopowiedzieć, zadać pytanie, piszcie u nas na stronie, na dekompresor.pl. To by była pierwsza ważna informacja. Będę się starał zerkać co jakiś czas. Nie obiecuję, że będzie to zupełnie na bieżąco, ale postaramy się kilka razy tam zerknąć, żeby dowiedzieć się, jakie macie zdanie na temat całego wydarzenia. Staram się wszystko ogarnąć. No i cóż, zanim jeszcze wystartuje wydarzenie dzisiejsze, zanim dzisiejsza prezentacja się rozpocznie, spróbuję wam w kilku słowach opowiedzieć o jednym bardzo ciekawym dzisiejszym newsie, który zdarzył się dosłownie dzisiaj rano. Wyciekła informacja przez zupełny przypadek, jak będą się nazywały nowe iPady. Wiadomo, że chyba już na pewno wiadomo, że będą. Po prostu przy aktualizacji strony internetowej apple.com ktoś się pomylił, coś na chwilkę uruchomił niepotrzebnie i pojawiły się screenshoty, pojawiła się też chyba jakaś nowa instrukcja obsługi do jednego instrukcja obsługi do dwóch nowych iPadów, czyli iPady będą się nazywały iPad Air 2 i iPad mini 3, będą przynajmniej z tego, co wynika z tego przecieku, będą obsługiwały wreszcie Touch ID, czyli będą miały dokładnie ten sam sensor linii papilarnych, który pojawił się w iPhone'ach ostatniej generacji. No i cóż, z takich raczej pewnych informacji to już by było tyle. Właśnie startuje wydarzenie, więc może nie będziemy już teraz, zobaczymy, co się będzie działo. Ok, jeszcze mogę. Dopiero film startuje. Także spróbuję wam jeszcze powiedzieć, co ciekawego w tym roku się działo, zanim wystartuje wszystko i będziemy musieli się uspokoić. Przede wszystkim WWDC w czerwcu miało miejsce. Tam pokazali ogromną ilość fajnych rozwiązań systemowych, które w nowym systemie się pojawiły, a właściwie pojawią prawdopodobnie dzisiaj. Ja na to bardzo mocno liczę, że jak tylko skończymy dzisiejszą transmisję, to będzie można bez problemu sobie już pobrać nowy system operacyjny OS X 10.10 Yosemite, którego wyczekuję już od czerwca. Miałem nawet zainstalowaną betę, ale okazało się, że to jeszcze zbyt wcześnie. Także zobaczymy, czy dzisiaj moje marzenie zostanie spełnione. Oprócz tego w zasadzie całe WWDC było poświęcone nowym ulepszeniom, które zostały wprowadzone do systemu operacyjnego, tak do OS X-a, jak i iOS-a. Został tam wtedy zaprezentowany iOS 8. No z takich ciekawszych rzeczy to był oczywiście Swift, który jest nową jakby platformą programistyczną, nowym językiem programowania. Platformą dlatego, że zostało też opublikowane Xcode w wersji 6. Dzięki temu programiści jeszcze przy wsparciu nowej technologii, już widzę, że się zaczyna, także zaraz będziemy musieli... Oczywiście witamy. Tak, dzień dobry. Teraz będą jakieś, na 100% będą informacje o tym, jak świetnie idzie sprzedaż, nowe pokrzepiające wykresy, także jeszcze możemy chwilkę porozmawiać o tym, co działo się wcześniej. Metal, Swift i Xcode 6 dało programistom dużo ciekawych, nowych możliwości, które pozwalają im teraz tworzyć nowe, ciekawe aplikacje, przede wszystkim gry, które są niezwykle wydajne na tym samym sprzęcie, bo Metal usunął bardzo wiele warstw pomiędzy sprzętem, czyli akceleratorem graficznym, a samą grą. To było WWDC.
czyli wydarzenie, które skupiło się na tym, co można zaprezentować i co można podarować nowego programistom. No teraz widzę, że są pokazywane pierwsze informacje o tym, jak się ma nowy iPhone na rynku, więc gdyby się jakieś wykresiki pojawiły, to spróbujemy się przełączyć. Potem było keynote wrześniowe, ledwo miesiąc temu, na którym zostały zaprezentowane właśnie te dwa telefony, które przed chwilą były na ekranie, iPhone 6 4,7 cala i iPhone 6 Plus 5,5 cala na 64-bitowym procesorze A8. Ja muszę powiedzieć, że miałem szóstkę w ręku i to chyba nie będzie telefon dla mnie, chociaż czasem się tak wydaje, że nie, a potem dochodzimy jednak do wniosku, że da radę się przyzwyczaić, albo że nie mieliśmy po prostu racji i po chwili jest fajnie. Tak czy inaczej, iPhony pojawiły się miesiąc temu, pojawiły się razem z systemem iOS 8, który był dostępny w tej wersji na telefony od wersji 4S w górę. I tutaj muszę powiedzieć, ciekawostka taka, że niedawno właśnie miałem przyjemność korzystania z takiego 4S, świeżo kupionego 4S, można jeszcze kupić do dzisiaj ten telefon, mimo to, że to już jest chyba 3-4 lata. I taki 4S z zainstalowanym nowym systemem operacyjnym w wersji 8.02 nadaje się do pracy jak zwykły telefon. Muszę powiedzieć, że jestem naprawdę w szoku, jestem zaskoczony tym, że nie ma w zasadzie żadnych przesłanek mówiących o tym, że ten telefon nie chce działać na takim systemie. Zresztą chyba nie pojawiłby się na liście kompatybilności, gdyby było inaczej. Także duży plus, bo niby nowy system, a wydajność została jakoś tam osiągnięta. No i co tutaj jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Ostatnio jakieś wpadki pojawiają się w świecie Apple, ponieważ zaraz po tym, jak wyszła 8, pokazała się aktualizacja 8.01, która zamieniała niektóre telefony w cegły. Nie dawało się uruchomić połączenia z operatorem komórkowym, tam jeszcze różne inne jakieś dziwne rzeczy wychodziły. Więc częstą informacją na forach było na przykład jak sobie cofnąć wersję. Na szczęście szybko zostało to zaktualizowane i w wersji 8.02 iOS jest już naprawdę fajnie działającym, bezproblemowym systemem operacyjnym na telefony. Oczywiście był zaprezentowany też zegarek we wrześniu. Co tu się dzieje teraz na ekranie? Mamy o Apple Pay chyba informacje. Zaraz podgłośnimy. I co? Zegarek okazał się bardzo fajnym urządzeniem, które zostało w zasadzie już na rynek wypuszczone w bardzo wielu wersjach. Tego się nikt nie spodziewał. O ile teraz mamy prawdopodobnie dosyć potwierdzoną informację o tych dwóch iPadach, to wtedy były informacje, przecieki, domysły, że będzie zegarek, ale nikt się nie spodziewał, że będzie taka ilość wersji, czyli można sobie będzie wybierać bransoletkę, będzie można sobie zmieniać, wybrać jeden z bardzo wielu kolorów, to ciekawostka. Wydarzyła się też taka dość niefortunna sytuacja, kiedy to wrzucili wszystkim w Stanach Zjednoczonych na telefony w zasadzie bez pytania album U2. Okazało się, że nie można go nawet usunąć. Ci, którzy nie chcieli słuchać tego, podnieśli dosyć poważny szum w internecie i Apple bardzo szybko zareagowało na to, dając użytkownikom możliwość usunięcia sobie tego albumu z telefonu. I cóż, i to z grubsza było na tyle. Zaraz oddam głos Timowi Cookowi, jak to się stało, że ja jemu muszę oddać teraz głos. Niezwykła rzecz. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Nie jestem w stanie teraz sprawdzić, jak nam idzie. Chyba stream, tak, mamy całkiem dobrej jakości. Jeszcze komentarzy nie widzę, ale zapraszam do komentowania. I cóż, zobaczmy, co się tam dzieje. The journey begins and we can't wait. Now, also last month, we announced an entirely new category. Of course, I'm talking about Apple Watch.
It's the most personal device we've ever created. You can wear this powerful technology right on your wrist, and it's just as much about personal expression as it is about functionality. We've had great reception from the tech community, but we've also had great reception from the health and fitness community and by people who know a lot about fashion and style, even more than I do. In fact, this month, the Apple Watch is on the cover of Vogue China. We are really proud of this. It's an incredible image. Tutaj nie mogę się oprzeć, muszę skomentować. Kilka dni temu informacja obiegła świat o tym, że jeden z graczy NBA został ukarany przez Bose karą chyba w wysokości 10 tysięcy, chyba czy 100 tysięcy dolarów, chyba 10 tysięcy, ale mogę o 1,0 się mylić, za to, że pojawił się gdzieś publicznie w słuchawkach innych niż Bose. I w tym momencie to było na pewno nie jedno od drugiego niezależne, ale generalnie marketing Apple zdecydował się na usunięcie wszelkiego sprzętu Bose ze swoich sklepów. Oczywiście było to podyktowane z jednej strony tym, że Apple od jakiegoś czasu już kręcił, tak to nazwijmy, z Beats Music i z doktorem Dre, więc pewnie jego sprzęt będzie teraz królował w salonach sprzedaży, a z drugiej strony Bose zaczęło bardzo restrykcyjnie pilnować product placementu i tym podobnych rzeczy, podpisując bardzo restrykcyjne kontrakty reklamowe w tym na przykład zerwali chyba wszelką współpracę z Apple, a niedawno to było bardzo duża część sprzętu, która gdzieś tam w ramach takich akcesoriów była oferowana. And this is made possible by the most advanced operating systems on the planet, iOS 8 and OS X Yosemite. Today we've got some terrific updates on both of these, and to tell you all about them, I'd like to turn the stage over to Craig Federighi. Craig? Oczywiście w tym momencie będziemy mieli prezentację w zasadzie tego samego, co było prezentowane na WWDC w czerwcu, tylko tym razem w wersji już zupełnie działającej. Said that iOS 8 pulls out ahead of the competition by leveraging the greatest strengths of the iPhone, its app and its ecosystem. But what's even cooler is just how many of our customers are already using it. You can see that in just under 4 weeks, nearly half of iOS customers are running iOS 8. No i tutaj też ciśnie się na usta komentarz, ponieważ okazało się, że żeby zaktualizować sobie iOS-a do wersji 8, 8.01, 8.02 trzeba było mieć bardzo dużo wolnego miejsca na urządzeniu. Na iPadach to czasem było nawet około 4-5 GB wolnego miejsca, na telefonach niewiele mniej. I okazało się, że niestety, mimo tego, co teraz jest prezentowane, adopcja nowego systemu operacyjnego na telefonach i na tabletach idzie wolniej niż zazwyczaj szła. Ponieważ bardzo dużo ludzi nie ma po prostu miejsca na to, żeby zrobić tą aktualizację. Ja osobiście też musiałem na przykład sobie pokasować sporo zdjęć, usunąć kilka programów, które zajmowały więcej miejsca. No i dopiero udało się to zaktualizować, także dla takich mało wtajemniczonych ludzi, którzy mają też dużo ważnego materiału na urządzeniu, był to spory problem do obejścia. Tak czy inaczej, jak widzimy, całkiem nieźle to idzie. Our new QuickType keyboard with smart, predictive typing suggestions. And family sharing that makes it easy to share your calendars, your to-dos, your photos, and even your purchases on the App Store
and the iTunes Store. But what really sets iOS 8 apart is all the incredible technologies that it puts in the hands of our developers. It's amazing what they've done with them. And let's take a look. We'll start with extensions. We've seen an absolute flood of updates to the App Store with applications improving their functionality via extensions. So now, with iOS 8, when you swipe down from the top of your phone to get into your Today view, you have access not just to the system's built-in widgets, but also these great third-party widgets as well. And when it comes to sharing, you of course have Tutaj all oczywiście of the były system zarzuty, że sharing zostało to options, skopiowane but z also those of Androida, the no ale cóż, third-party apps you use the most. prawdopodobnie nie da się wymyśleć kilka razy tego samego koła. You can post to Evernote. Now we've also added support for third-party actions, the ability to edit your photos using third-party filters without even leaving the Photos app, and access to your documents, not just in iCloud, but also in Box and Dropbox and just about any other box where you happen to put some files. Now, we also have support for third-party keyboards. So whether you like to type by swiping your finger all over the screen or enrich the life of your friends with sending them animated GIFs, no tutaj może będziecie mieli jakieś doświadczenia już z nowymi klawiaturami. Z tego co ja wiem, to niestety w Polsce nie jest to jeszcze na tyle fajne, żeby dało się z tego korzystać. Słowniki są słabe i nie chodzi to tak jak powinno. No ale cóż, jeżeli macie inne doświadczenia, piszcie w komentarzach. All of the data about your workout, activity data goes into your health profile and health kit. With apps like LifeSum, they're able to combine activity information with information about your eating habits to make custom diet recommendations. And then you have apps like ShareCare's AskMD, which are able to take your profile, including things like data from your Bluetooth scale or other sensors, to offer a personalized health consultation. Now, we've also given developers access to Touch ID, which means now, if you want to get into E-Trade or unlock your passwords in 1Password, you can do it with the security and the convenience of your fingerprint. And then there's Metal. With Metal, you get direct access to the power of the 64-bit A7, A8 and the Touch ID oczywiście teraz, o ile wierzyć tym pogłoskom i tym wyciekom, będzie już we wszystkich urządzeniach mobilnych Apple. A jeszcze przypomniała mi się taka ciekawostka, że jest ktoś tam doszedł do wniosku, że najwyższa pora, przynajmniej gdyby był w roli Apple, usunąć już z rynku iPody, czyli odtwarzacze bez możliwości telefonowania, bo na tym się to teraz w zasadzie kończy. Różnica między iPhone'em a iPodem najbardziej zauważalna jest właśnie taka. Now, Wired has said that Swift's impact could be greater than any other language that has sprung up in recent years, and it may achieve mass adoption faster than any language in modern history. And from everything we can see, they are right. We've seen a flood of applications written in Swift in the App Store already. And our enterprise partner, IBM, has completely embraced Swift for their custom enterprise applications. In fact, they've said that Swift is incredibly interactive and intuitive, giving the thousands of developers on our teams the flexibility to create powerful apps that will transform enterprise mobility. Na WWDC było jeszcze prezentowane jedno bardzo fajne narzędzie, które wchodzi w skład całego tego pakietu dla programistów, Swift Playgrounds, które w czasie rzeczywistym kompiluje kod, który tworzymy i możemy sobie w czasie rzeczywistym na boku ekranu w takim panelu pisać krótkie fragmenty kodu i testować rozmaite możliwości dające, które dostaliśmy dzięki temu Metalowi, dzięki Xcode 6 i Swiftowi. Także jeżeli są jacyś programiści, też zapraszam do komentowania i do dzielenia się tym, co udało Wam się już ciekawego stworzyć. But not just that. We've added support in 8.1 for Apple Pay on iPhone 6 and 6 Plus, and the public beta of iCloud Photo Library. So now everyone can have every photo you take on all of your devices. And this means that any organization you do or any edits you make on any device
are instantly reflected on all of your devices. And this is true on your iPhone, your iPad, and you can even access your photo library on your Mac or on your PC via iCloud.com. Now, this isn't just your photos, it's also your videos as well, and they're in their original format and resolution, no downscaling. It's available in public beta with iOS 8.1, and it uses your iCloud storage. So your first 5 gigabytes are free. For just 99 cents, you can get 20 gigabytes more, and you can get a massive 200 gigabytes for just $3.99. Aha, czyli przegapiliśmy jeden kluczowy moment, został właśnie przedstawiony światu iOS 8.1. and Yosemite. So it was just this June that we publicly unveiled Yosemite to the world. The reception has been fantastic. We've had over 1 million members of the Mac community sign up to be part of the Yosemite public beta, and the reception has been just awesome. We're all in love with the gorgeous new design of Yosemite. It's just amazing. Muszę powiedzieć, że o ile już praca nie była szczególnie wygodna, bo bardzo dużo programów jeszcze w tej bardzo wczesnej wersji sypało się mocno, to sam system, wygląd tego, co wchodziło w skład systemu, czyli doka, menu, no wszystkie te aplikacje, które już były skonwertowane, znaczy przygotowane na nowy system, są po prostu śliczne. W porównaniu z starszą wersją jest naprawdę bardzo duża różnica, dlatego ja dzisiaj z wypiekaniem na twarzy czekam, aż usłyszymy wszyscy, że tak, jest, można go już pobierać i jest za darmo. So Safari, for instance, all the power of the world's most powerful browser are packed right into that elegant toolbar right there at the top. If you want to get at all of your favorites, just tap in the address field. They're right there. And if you start typing, you don't just get Google search suggestions, you also get Spotlight suggestions, which often provide the answer to your question without even completing the search. It's just really fast. Now, Safari's better at sharing than ever as well. You can share to system sources and through extensions to third-party sources as well, right within the app. Safari users also, of course, love tabs, and so we have a great new tab view. Provides a bird's eye view of all of your tabs, stacks multiple pages from the sites into stacks like this, and you get access to tabs you have open across all your devices, listed right there along the bottom. But of course, Safari is also blazing fast. In fact, when you look at the kind of JavaScript that's in typical websites, Safari is literally 6 times faster than other browsers. And when it comes to battery life, no browser can compare to Safari. If you look at our 13-inch MacBook Air, for instance, browsing in Safari gets you more than 2 hours greater battery life than other major browsers. Jeżeli padła nazwa Macbook Air, to jednym z oczekiwań, które prawdopodobnie się nie sprawdzi, ale kto wie, może dostaniemy taki podarunek. Ma być prawdopodobnie zaprezentowany Macbook Air z Retiną. I to jeszcze na dokładkę jakąś super gęstą Retiną, także czekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I drugą taką sprzętową ciekawostką, która jest na pograniczu świata realnego a fantazji, jest nowy iMac, który też ma być prawdopodobnie wyposażony w ekran Retina. Też ten gęsty. Zobaczymy, czy się czegoś takiego doczekamy. Messages has a beautiful new design, for Yosemite as well. And it has powerful features like named group chats, easy location sharing, and really convenient access to all the photos that you share in your conversations. iTunes has been updated for Yosemite as well. It has a convenient new shelf across the top with all of your recent additions to your library. And then there's iWork. It's the most popular desktop productivity suite across all Apple devices, and it's got a great jeżeli ktoś update for prześledził Yosemite. to, co działo się na WWDC, to teraz nie będzie niczym praktycznie zaskoczony, bo to jest prawie że ta sama prezentacja tego samego prawie systemu, tylko teraz już wszystko jest, jak widzicie, dopracowane i wtedy też było oczywiście dopracowane, to co było prezentowane, nie miało problemów z niczym na prezentacji. Potem dopiero po instalacji systemu okazywało się, że to nie jest dokładnie jeszcze ten system, który nadawałby się już do pracy. A dzisiaj zobaczymy, czy dostaniemy go już do ręki.
It's accessible right from the Finder, right from the sidebar there, and you get access to the application folders of all of the applications on your Mac. But not just that, also the data that you have stored for applications on your iOS devices. And best yet, you can put any other files you want in there and organize them however you want in folders with tags and search them and then access them across all of your devices, your iOS devices, your Mac, and if you're having to work under extreme duress, even a Windows PC. So those are just some of the wonderful new user features. Oczywiście super fajnie by było, gdyby to nie była taka integracja z tą chmurą w stosunku 1 do 1. Mamy jeden plik na wszystkich urządzeniach, jeden na chmurze i wszędzie jest po prostu ta sama wersja, ale super by było, gdyby można było zostawić tam te pliki, a z urządzenia je skasować. Wtedy ucieszą się na pewno ludzie, którzy mają takie 16, czy to iPady, czy telefony, gdzie na przykład sporo zdjęć mają, sporo wideo i wtedy skończy się jedna z największych bolączek, czyli brak miejsca na urządzeniu, bo w sumie wygląda na to, że ile w urządzeniu masz miejsca, tyle masz tak naprawdę miejsca gdziekolwiek, bo skoro to ma się synchronizować, to wszystko powinno być do tej najmniejszej posiadanej wielkości na którymś tam z posiadanych urządzeń dopasowane. Także czekam, żeby się tym pobawić i zobaczymy, czy faktycznie można by było teraz usunąć na przykład z urządzenia trochę starych danych, starej treści, a zostawić ją tam w celach już archiwalnych. With continuity, your devices are aware of each other and allow you to work at any moment with the device that's right for that time. It starts with handoff, where you can work on one device and just pick up where you left off with just a swipe across the lock screen of another. And there's instant hotspot, so you can take advantage of the cellular data connection of your phone from your iPad or your Mac without even touching the phone in your bag. And there's the ability to receive text messages on any device. So not just your iMessages, but also you can send and receive SMSs from any of your devices. And finally, you can also make and receive regular telephone calls using your Mac as a speakerphone using your phone. It's really magical. And to drive that home, I'd like to give you a demo now. All right, well, so let's take a look at life in the world of continuity. Now, Tim has sent me a note here about doubling down on secrecy at Apple. We want to preserve the same kind of airtight security, or secrecy rather, that makes the announcements at an event like today a shocking revelation to all of you. So I've been tasked to create a new employee orientation presentation. And so I've been taking some photos around campus about some of our new secrecy measures. We're tightening things down a little bit. So we see we're redacting some things in the menu. We don't want any leaks there. We've upgraded the door to Johnny's lab. And, you know, I should favorite some of these photos because I think I'd like to incorporate them in my presentation. We're saving a step with the printer. It just goes straight into the shredder. And, of course, we've increased the number of lasers on the path to the bathroom. So that's good. So I can incorporate this right here in my presentation. We've got my cover slide here, and this looks like a good place to add that new content. But you know, I actually have my iPad right here, and what's really great is with continuity, I can just pick up where I left off. You notice in the lower left-hand corner of the screen, my iPad's aware of what I've been doing on my phone. There's a little keynote icon. I can just swipe up, and it takes me right to that document in exactly the place where I was working. So it knows right where I am. To jest dokładnie to, co za każdym razem przebija w tych wszystkich prezentacjach. To jest bardzo dopracowane. Mimo tego, że można się kłócić z użytkownikami Androida, czy Windowsa, czy nawet użytkownikami produktów Google'a, bo przecież całkiem fajny pakiet biurowy jest na wyciągnięcie ręki.
poprzez przeglądarkę, no to jednak tutaj wszystko jest dopracowane o wiele bardziej, jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie, wygodę użytkownika, user experience tak zwany. Oh, here it is. What a coincidence. Right here on my iPad. This is a regular SMS. Now it says, hey, Craig, check out the latest Apple rumor. Well, these are usually have no merit at all, but I'll just check in as what this is all about. Apple spaceship, actual spaceship. Okay, well, it turns out in this case, unfortunately, they did nail it. So this would be a good one to add as a cautionary tale to my presentation. Now, I could do that right here on my iPad, but, you know, I've got this beautiful Mac right here. Let me just pick up where I left off on the Mac. So we'll just look at the Mac display, and you notice the Mac is aware of what I've been doing. You see right down here, it says that I was using Safari in my iPad. I click and it takes me right to that same page. It's just magical. And of course, I can get to my presentation as well. We see I have iCloud Drive right here in the Finder, and there's my Keynote folder. And of course, there's my presentation on secrecy at Apple. So I can open that up. And of course, it takes me exactly to where I was in the presentation. So let's add my picture for about controlling leaks. I can just drop that one right in there. That's really cool. And so next, I'm going to move on to the next slide in my presentation. And, you know, I heard that our new chief of secrecy, Stephen Colbert, has some concerns about his part of the presentation. Zastanawialiście się, jak to jest, że co drugi ten keynote się po prostu sypie i nie da się go oglądać. Miesiąc temu nie byliśmy w stanie podłączyć się do streama. Jakiś chiński lektor zagłuszał dla większości świata odbiór, a dzisiaj wszystko odpukać w niemalowane. Działa praktycznie idealnie. Jak to jest? Czas pokaże, czy następny keynote albo teraz WWDC też się będzie sypał tak jak ostatnio. Jeżeli to jest prawidłowość, to co drugi powinien nie działać. Is the squirrel in the basket? Roger, Foxtrot, Thunderbolt, Retina, Swift, Lightning. Okay, the line is secure. Glad you called today. I have some critical feedback. I have some very critical feedback on the content of your presentation today. Specifically, I've got a big problem with my title. Well, Chief Secrecy Officer? That's a pretty impressive title. I just don't think it's big enough to capture how important my role is at Apple. Okay, let me run this one by you. Hear me out. Supreme Allied Commander of Super Secrecy. I don't know. Craig, if Supreme Allied Commander was good enough for Ike, it's good enough for me. Okay, it beat Hitler. I would also accept Intergalactic Chancellor. Intergalactic Chancellor. How about Supreme Commander? You let Tim know? Who? I'm sorry, I mean Chairman Honeycrisp. Oh, yes, yes. Yes, absolutely. I will let the chairman know. Glad you see things my way. Now, please, get back to work, because you know what I see when I look at my wrist? My wrist. Where's the watch? Chop, chop. I am jonesing from some jewelry, Craig. I'll get right on it, Stephen. All right. Over and out, Granny Smith. Over and out, Red Delicious. I'm glad we were able to sort that out. So, I have one more slide to work on my presentation here. Oh, an email update from Phil about a new badging protocol. So check out this video. It really demonstrates Apple's commitment to badging excellence. Well, that's great. I'm going to drop that one in my presentation. And, you know, I'm sure it's a great video. So I'd like to play this now. And what's really cool is I have an Apple TV. We can bring that up here. And we can see I can actually AirPlay from my Mac to my Apple TV, just like this. No to jest też jedna ciekawostka mała. Pojawiały się informacje o tym, że linia Apple TV nie była odświeżana już od bardzo dawna, nie było jakiejś takiej gruntownej przebudowy i kto wie, co się zmieni. Czy coś się zmieni, czy może pojawią się jakieś nowe pomysły.
Jak widać, chyba niczego takiego się dzisiaj nie doczekamy. Po prostu Apple TV jako odbiornik wysyłanego streamu poprzez AirPlay. Żadnych tam nowych niezwykłości się chyba dzisiaj nie doczekamy. See you at lunch. I think you now have a full understanding of continuity. All right, so this is just a quick overview of the amazing new Jednym słowem, jeżeli Yosemite chcecie się dowiedzieć czegoś o nowych systemach, to raczej warto oglądać WWDC, bo wtedy jest to wiele bardziej od technicznej strony ujęte, mniej jest takich no, wypełniaczy. Dla mnie to jest wypełniacz. To wszystko, co dzisiaj oglądamy, już było na WWDC, także moim zdaniem mogliby troszeczkę skrócić te wszystkie niezwykłości, które nam teraz prezentują i przejść do konkretów, czyli do nowego sprzętu i do dat. You know what? It's available for free. There's also 8.1, which has its support for Apple Pay, also iCloud Photo Library, and continuity available for download this Monday. And it's free as well. Finally, iWork, an update for OS X, also for iOS, also available today and also free. And that is my quick update on iOS 8 and OS X Yosemite. Thank you. Back to you, Tim. Thanks, Craig. Czyli co? Pobieramy. It's really great to have Stephen on board. I hope he can do a better job than I've done on controlling those lids. I'd like to now talk about iPad. Okej, czyli doczekaliśmy prezentacji tych dwóch, które wyciekły? Czy jeszcze raz zostaniemy zaskoczeni i wyciek się nie potwierdzi? But while the iPad has been beautifully simple on the outside since the very first one, it has advanced technology just jam-packed on the inside. From Apple's custom-designed powerful chips to the ultra-fast Wi-Fi and cellular connectivity to the incredible eyesight and FaceTime cameras. The technology is jam-packed in this incredibly thin and light package that you can take with you everywhere you go and use all day long. And as we've packed more and more power and more performance and more capability in an iPad, our customers and developers have begun to use it in ways we could not imagine. And now as you look around, iPad is everywhere. It's transforming the way we work, the way we learn, the way we play. And it's transforming the way we communicate. With so many people using iPad for so many things in so many different places, it's not surprising that we've sold more iPads in the first 4 years than we've sold at any product in our history. In fact, we've sold over 225 million iPads around the world. Tutaj może jeszcze przypomnę taką ciekawostkę. Ostatnio okazało się, że Apple jest też jednym z 10 największych producentów komputerów PC. Właśnie tutaj trafiliśmy jakby w dziesiątkę. Oczywiście
PC u nas kojarzy się z komputerem Windows, ale generalnie personal computer, czyli właśnie skrót PC, zawiera też w sobie wszelkie maści maszyny Apple napędzane systemem OS X i jeżeli te też weźmiemy pod uwagę, no to okazuje się, że sprzedaż zwykłych stacjonarnych komputerów też odrobinkę rośnie. Number one in customer satisfaction. This is what makes our hearts sing. And iPad mini Retina has scored an unbelievable 100% customer sat. These numbers are, you just don't see these numbers in customer sat. And so why are so many iPad users so satisfied? We think it comes back to this unique blend of simplicity and capability. And the fact that you can do so many things on iPad and you have such a great experience doing it. At the root of this is that we have over 675,000 apps in the App Store that have been custom designed to take advantage of the big, beautiful screen on iPad. And this is a huge advantage over our competition. The Verge said it well. A tablet is only as good Ja tylko mam jeszcze nadzieję, że będzie zaprezentowana gra, choćby jedna gra, która korzysta z nowego silnika, z silnika Metal, która będzie odpalona na jakimś nowym prawdopodobnie iPadzie i zobaczycie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, jak bardzo zmienił się wygląd gier na urządzeniach przenośnych. So iPad Air is number one in customer sat, but it's also number one in usage. It's number one in education. It's number one in enterprise. It's number one in consumer. When we launched the iPad Air just a year ago, we did so by showing that all of this power of the iPad was in a design that was so thin. It was thinner than a pencil. You may remember this. So what do you do when you make the best tablet in the world? How do you make it better? A propos tego wymiaru, który właśnie jest przytaczany, czyli grubości urządzenia, pewnie słyszeliście o małej aferze, która miała miejsce niedawno, czyli o tym, że nowe iPhony się wyginają. Do tej pory było tak, że telefon był kojarzony raczej z urządzeniem, które jest dosyć twarde i wytrzymałe, bo było zamknięte w porządnej metalowej obudowie. Ta obudowa miała takie porządne, metalowe wykończenie na bokach i to był jeden z twardszych telefonów na rynku. Teraz iPady, widzicie, i pojawił się iPad R2, jeszcze cieńszy niż te wcześniejsze. Teraz się dowiemy o nim więcej. Teraz iPhony są mniej więcej w środku stawki, więc jeżeli ktoś wpadnie na genialny pomysł, żeby na nim usiąść, no to się wygina, ale tak samo wygnie się większość telefonów na rynku, więc troszeczkę jest przesadzonym twierdzenie, że nagle zostały wypuszczone na rynek niedopracowane telefony. Po prostu trzeba zrobić, robiąc urządzenie cieńszym, niestety dochodzimy do pewnej granicy wytrzymałości, nic na to już nie poradzimy. Dobrze, przyjrzyjmy się nowemu iPadowi R2. Thank you. Well, good morning, everyone. I'm so excited to be able to tell you about the incredible new iPad Air 2. It is the thinnest iPad we have ever made, just 6.1 millimeters thin. That's 18% thinner than their first iPad Air, which was already 20% thinner than the iPad before it. It makes it the world's thinnest tablet. It is incredibly beautiful to hold all day long. The progress the team has made over just the last couple of years is unbelievable. Here's the original first iPad next to the new iPad Air 2. The new iPad Air 2 is so thin, you can stack two of them and still be thinner than the original iPad. It is amazing.
Wnikliwy obserwator zauważył już kolor nowego iPada, który pierwszy raz będzie wypuszczony też prawdopodobnie, przynajmniej z tego zdjęcia wygląda, w kolorze złotym. Is made up of a number of components, primarily the LCD, the touch layer, and glass. And in every iPad, there's been a micro thin layer of air between each of those layers. Well, not satisfied with that, the team has optically bonded those together, laminated them to make a single component with no air gap. And that reduces the internal reflection and makes a sharper image and a thinner display. It makes the graphics and the text feel like they sit right on top and you're touching them with your finger. It's really beautiful. In addition, we've now created an anti-reflective coating for this multi-touch surface. This has never been done in a tablet before. It reduces reflections by 56%, making it even more beautiful as an image. So it is an incredible display. It is the only tablet that has this kind of a surface and has the lowest reflectivity of any tablet. So this will be the best tablet display you've ever seen in the thinnest tablet. But there is so much more that makes iPad Air 2 great. And it starts with the brains inside it. A whole new generation chip, A8X. You've heard of the A8 chip with the iPhone 6 and iPhone 6 Plus, and it's blowing przecieki people away. dotyczące iPadów Well, this is a sprawdzają new się version na razie created kropka w specifically kropkę. for iPad Air 2. A8X, Unbelievable. It's dokładnie. a second generation 64-bit architecture. iPhony na It has A8, 3 billion iPady na transistors. The iPad A8X, Air czyli had na an tym A7 samym with 1 procesorze z billion dodatkowymi transistors. 3 możliwościami billion. graficznymi. It delivers up to 40% faster CPU performance for most of your apps. Some apps can achieve 2x performance in CPU. And the graphics are out of this world. 2.5 times faster what was already the industry-leading graphic performance. Just look what the team has done. The original iPad started with an A4 chip, and now we're 12 times faster than that with iPad Air 2. But check out this graphics performance. We're now at 180 times faster. Add to that the work the software team is doing with technologies like Metal to let developers get full access to that performance without any software overhead. We're able to now Czyli prawdopodobnie za chwilę zobaczymy prezentację w czasie rzeczywistym, zobaczymy jak zaawansowana grafika 3D jest już w zasięgu naszej dłoni. And all this power in such a thin package, the team has worked to ensure that you have that great all-day battery life, 10 hours of battery, so you don't have to give up any of that. Along with the A8X, we have the new M8 motion coprocessor. This works to read data from the sensors like the accelerometer and gyroscope, and it instantly calibrates it so all your apps get incredibly accurate data. And there's also the new barometer for measuring. Tutaj taka ciekawostka, pojawił się już w iPhone'ach 6 pojawił się ten barometr i jedną z takich fajniejszych aplikacji jest aplikacja pogodowa, która używa ludzi posiadających tą aplikację razem z odpowiednim urządzeniem, czyli z wbudowanym barometrem, używają ich jako takich mobilnych próbników, dzięki czemu możemy w czasie rzeczywistym badać warunki atmosferyczne. Mniej więcej tak, jak zachowują się teraz twórcy aplikacji do nawigacji samochodowej, gdzie ruch uliczny jest badany dokładnie za pomocą użytkowników tej aplikacji, którzy zwrotnie do jakiegoś centrum kontroli odsyłają informacje, gdzie aktualnie się znajdują i na tej podstawie możemy sobie stwierdzić, jakie jest zagęszczenie ruchu w danym rejonie. I ten pomysł został wykorzystany właśnie tutaj. Mamy aplikację, w tym momencie nie przypomnę sobie, jak się nazywa, ale będę ją wam linkował pod odcinkiem. Zobaczycie sobie. Jest aplikacja, która korzystając z tego, że mamy bardzo dużo użytkowników, jest w stanie dosyć dokładnie określić, jaka jest pogoda na danym terenie. It's a full new 8-megapixel iSight camera. It has large 1.12 micron pixels, has a fast 2.4 aperture. It takes photos and 1080p HD video. It has a great sensor. It's combined with the Apple design lens. But really what rounds it out is the brains behind it all, the image signal processing that's done in that 8X chip. And it does an incredible job. I'm going to show you some photos now
that were taken with an iPad Air 2, unretouched, right off of it, and tell me you're not going to be blown away that these were taken with an iPad. Look at that photo. That's a beautiful landscape scene. You can see the quality of the auto HDR that creates amazing exposure. Look at the low noise in that blue sky, and it is a remarkable photo. Here's another. People are just not going to believe these are taken with the iPad you bring with you to do work, and you're taking incredible photos with it. Here's a shot from above the Golden Gate Bridge. You see the incredible accurate color it delivers and the great depth of field. Here's my favorite of the bunch. It's a portrait photo. The skin tones are just perfect. The background is painterly. It's an amazing photo. Of course, we all love taking macros and showing them to the world. Here's a great one. Look at the level of detail in the feathers. You can't tell, is that taxidermy or live? Don't worry, it's live. For the first time with iPad, you can take large panoramas up to 43 megapixels. So you take your iPad on vacation, you can share your mountain scenery with all your friends. For the first time on iPad, you can take burst mode photos. So taking something that has high-speed action, you can grab it, just like this photo. Yeah, isn't that incredible? For the first time with the iPad iSight camera, you can do time-lapse. So here's a time-lapse. It's taken in Venice. You maybe recognize it. Now, there's a group of boats that are going to start coming down together. See, there they are. That was the George Clooney wedding party that came by as we were shooting that. Still waiting for my invitation. This we took recently in Albuquerque at the Balloon Fiesta, that gathering there. It's a lot of fun. Robi wrażenie, prawda? Also, for the first time on iPad, you can do slow-mo Faktycznie ciężko jest uwierzyć, że to jest takim małym customers are going to love taking sensorkiem these. This is robione. 120 frames per second at 720p. Pretty cool. You heard that audio. There's now dual microphones to get better quality audio in your videos as well. Well, in addition to the all-new iSight camera and all those capabilities, there's a new FaceTime camera on the front side as well. A whole new FaceTime camera sensor. Has a larger 2.2 aperture. It lets in 80% more light. And combined with the 8X chip, you get improved face detection. For the first time, you can do burst selfies, which kids love to do. This chip is amazing. It does HDR with a single image, not combining multiple images, which keeps it really sharp. And you can do videos with HDR as well. So with all these great new cameras, all this great new performance, also faster connectivity too. iPad Air 2 is faster Wi-Fi, 802.11 AC with MIMO. That delivers 2.8 times faster performance, up to 866 megabit per second throughput. There's also faster LTE with more bands. There's up to 150 megabit per second. That's using carrier aggregation. And it's 20 LTE bands. That's more than any other tablet. So it connects at high LTE speeds on more networks around the world. But perhaps the most requested feature from customers is Touch ID. Czyli wszystko, co do Joty, sprawdza się na razie Now, like many jeden of do us, if you jednego. have Touch ID on your iPhone, Wszystkie you've probably picked przecieki. your iPad and put your finger on the home button, only to see that it doesn't unlock because you didn't have Touch ID. We get used to it so quickly. Well, now with iPad Air 2, there is Touch ID, and it reads your fingerprint and quickly unlocks your iPad without having to enter your passcode. And it works with our stores, so you can purchase in the iTunes Store and the App Store. And it works with the new iOS 8 developer apps that support Touch ID, so you can unlock Evernote or Mint or your Day One journal just with your fingerprint. And as you know, all of us who use iPads, well, we're prodigious shoppers. We love to use our iPad to sit back and surf the web and make purchases, and particularly with all those 675,000 apps, many of them help us make purchases. Czyli dzięki And now with Touch ID, you'll be able to use Dokładnie. Apple Pay to make Dokładnie. online purchases. Now, this isn't for retail point of sale purchase. This is for online purchasing within all the apps. They're going to support Apple Pay, and there are going to be many of them growing starting on Monday. So it'll be the best way to shop online. Of course, iPad Air 2 comes with a brand new iOS 8.1 that Craig just showed us and all the incredible features it has. And our developers have had a great time using the performance of the A8X chip and taking advantage of all the power in iPad 2 to do remarkable things.
and developers have too. We've given a few of them early access to the iPad Air 2 and to see what they can do with it with their incredible applications. Well, I'd like to show you two of those this morning. The first is a great team. The two brothers started a company in Lithuania, and they've had a hit application on OS X called Pixelmator. Perhaps you know it. It's a professional quality image editing application. It's been a big hit on the Mac, and now they're here today to show you the work they're doing on iPad. I'd like to bring up Idis to tell you all about it. Thank you. Thank you. After 2 Jak years myślicie, of będzie work, we jeszcze are ten really drugi excited to show the new iPad mini 3, Pixelmator for iPad today. czyli It's a zmniejszona wersja full-featured image editing app. bardziej We are przenośnego going to open urządzenia, a które w zasadzie 4K image po of the Arabian desert. zaprezentowaniu It's really ostatnio exciting that we can work iPadów so mini z smoothly with Retiną large images nie like ustępował this. niczym The new iPad handles those większemu images bratu faster i and okazało better się, że than ever before. coś, co można mieć w We created a kieszeni, graphic by ma using the super shadow ostry of the ekran actual i oryx nadaje in się w the zasadzie sand and wszystkiego. some text, Także which will bring zobaczmy, in as a new layer. co nam tutaj I'd like to zaprezentują, place ale it here czekamy. at the Tutaj gdzieś bottom, mamy but you see there oczywiście is a stragler oryx that would interfere with the w graphic. pamięci, że So, czekamy też na let's remove the oryx iPada mini right 3. now. We were able to bring our repair tool from our award-winning Mac version to the iPad, and it works fantastic. By simply brushing over the oryx, our app will take care of removing it, but still maintain the background. That is 2 times faster on the new iPad compared to iPad Air. Notice how the texture in the sand is intact even though the oryx is gone. Let's place the graphic back at the bottom and size it to fit. Now, let's blend the graphic with the background to complement the color of the sand. Next, I'd like to apply a filter to enhance the color and darken the edges a bit. We can adjust the depth and strength of the effect. Notice the very fast response time. So, that's a quick peek of Pixelmator for iPad coming later this month in the App Store. The power of the new iPad is perfect for the new Pixelmator. We've seen improvement of up to 3 times in many aspects of the app. It's a fantastic pairing that will make image editing a breeze. Thank you. Pokażcie nam grę, wszyscy czekamy na grę. To będzie dopiero coś fajnego. Next, there's an exciting new video editing application that has everyone a buzz. It's called Replay. It's from a bunch of brilliant scientists from France. And to tell you all about it, I'd like to bring up Jeff Boudier to show you what they've been up to. Welcome, Jeff. With Replay, you can use your iPad to create amazingly rich videos without knowing anything about editing. With me is my co-founder, François. Let's take a look. We all take so many photos, so many videos. Often we don't have time to do anything with them. Like these videos from a trip in Utah. To make a nice movie edit out of all this, it would take me hours of work, right? Well, let's select all these clips and see how long it takes Replay to make a movie. My movie is already playing. What just happened? In one tap. Thank you. In one tap, Replay analyzed all my videos, added beautiful motion graphics, and synchronized everything to the beat of the music. Okay, let's do it again, but try a different style. I love this style. Replay runs computer Jeżeli chodzi vision o algorithms edycję to find the best wideo na accent color urządzeniach for each mobilnych, video, to muszę wam then tutaj pokazać, desaturates the nie rest. wiem, czy And będzie with to metal, widać, this spróbujemy. code runs 20 Powiedzmy, times że coś tam faster widać. than using the CPU. To jest aplikacja Adobe, która nazywa się Adobe Clip. Jest to dodatkowa aplikacja, w zasadzie pełnoprawna, samodzielna aplikacja do edycji takiego prostej edycji wideo, ale jest w pełni zintegrowana z pakietem Adobe Cloud i jest
na przykład w niej możliwość bezpośredniego wysyłania z telefonu przygotowanego projektu do Adobe Premiere, więc bardzo fajna aplikacja, mała fajna aplikacja, którą zawsze można mieć w kieszeni ze sobą i przygotować sobie w drodze na przykład do domu takie pierwsze cięcie jakiegoś przygotowywanego, złapanego w drodze filmu. Także polecam Adobe Clip na dokładkę za darmo. See how the light interacts with the text? I can even set the lighting color while my movie is playing. This effect is called volumetric lighting, and Replay renders it in real time on the iPad. This is truly desktop class performance. We believe video creation should be easy and instant. With this new iPad and Metal, our vision becomes reality. This new style will be available end of October, and you can get Replay for free on the App Store today. We can't wait to see what you'll create. Thank you. Thank you. So those are just two examples from the over 675,000 apps on the App Store that take unique advantage of iPad. And you can see now the apps are doing things on iPad, on a thin mobile device, that previously would have taken the highest-end desktop computers to do. And you can do this anywhere you go. So this is the new iPad Air 2, packed with an incredible range of new technologies and innovation. Next-generation Retina display with no air gaps and anti-reflective coating. Our second-generation 64-bit chip for iPad, the A8X, with 3 billion transistors. The new 8-megapixel iSight camera, and all those incredible features. The new FaceTime HD camera. Ultra-fast 802.11 AC wireless, and 20 bands of LTE for fast performance around the world. And of course, the most requested feature, Touch ID. All of this packed into the thinnest iPad we have ever made. You just have to hold it outside when you get a chance to see just how incredible this is. It will blow you away. So if you want to get one, and if you're like me, you're just dying to, what will it cost? Well, first, it comes in silver, space gray, and the new gold that you've seen. Wygląda na to, że nie będzie prezentacji gry, więc albo zrezygnowali z prezentacji silnika graficznego, bo może mają coś jeszcze w zanadrzu, czyli czekamy na przykład na te iMaki z Retiną, albo Macbookach Air, albo czeka nas jeszcze jeden iPad, tak jak było w przeciegu, czyli iPad mini 3 i może tam zobaczymy grę, bo nie wyobrażam sobie, żeby czegoś takiego nie było, żeby ta prezentacja się nie odbyła, skoro było to bardzo fajnie zaprezentowane już na WWDC w czerwcu. No, proszę bardzo. Third generation of iPad mini. It comes in silver, space gray, and gold. And of course, it includes the new Touch ID feature as well. It will start at $399, $499, and $599, new memory configurations, and have cellular versions as well. And both iPad Air 2, iPad Mini 3 are made in the most environmentally friendly way possible. We're really tutaj proud muszę of powiedzieć, this. że to jest troszeczkę zaskakujące i niezwykłe, że linia tych produktów tak samo jest też przecież w przypadku iPhone'ów 6 i 6 Plus. Zaczyna się od 16 GB, a potem jest 64, 128. Trudno jest mi powiedzieć, dlaczego nie zdecydowano się rozpocząć tej linii od 32 GB, skoro cena rośnie o $100. 16 GB na dzisiejsze standardy to jest zdecydowanie za mało i bardzo dużo ludzi bardzo szybko dochodzi do granicy pojemności, także dziwne. No ale cóż. We have an all-new iPad Mini 3 and all-new iPad Air 2 at the high end with more features and capabilities in the thinnest iPad we've ever offered. So a lot of changes up and down the entire line. To get iPad Mini 3 and iPad Air 2, you can start to order them tomorrow. We'll take pre-orders tomorrow, October 17th, and they'll begin to ship by the end of next week. So that's iPad.
I think this graphic says a lot in a very simple image about the things we create, how beautiful they are, how incredibly advanced they are at each category, and how each one is pushing on the next to be even better and to do even more. As iPad continues to evolve and challenge what a computer can be that you can hold all day long, it then challenges us at the higher end to move those forward as well. And nobody's better at that than Apple. Let's talk a little bit about what's happening with the Mac. We have the best lineup we've ever had. It's the 30th birthday of the Mac this year. No jak myślicie, czego się and these are the best doczekaliśmy? ever. And their iMaca z results are Retiną, fantastic. If you look at Era Mac z compared to the rest of Retiną, the industry, Macbook Air z this is Retiną, based on the czy last może jeszcze quarter. coś innego? The Mac grew 18% year over year, while the rest of the industry didn't do as well. And the reason is very simple. Our customers love their Macs. This summer, we updated MacBook Air. It got faster, better battery life, better value. People bought them like crazy, and the reviews were off the charts. I think this one said it best. From the Wall Street Journal, the MacBook Air is the best laptop ever made. Who are we to argue? For customers who want a higher level of performance, they love the MacBook Pro. It delivers all-day battery life, incredible performance, and best of all, that beautiful Retina display. Now, it's been really fun to watch the migration of the Retina display. It started with iPhone, MacBook Air moved z to Retiną, iPod Touch, and moved to iPad, and then into No the już Mac powiedz with to the w końcu. MacBook Pro. Tak. Well, today, we're really happy for you to see the continued march of this incredible Retina technology and the next step we're going to take with it. Wreszcie. A nie? Pośpieszyłem się, przepraszam. Jednak. Oszukali nas. Pokazywali nam MacBook Aira, a Retina trafiła do iMaca, tak? So, yes, Dokładnie. we are so excited to tell you about the all-new iMac To teraz jeszcze with Retina wielkości. display. 20, There has 27, never 28 been a cali. desktop display like this. It is simply stunning. You have never seen a level of detail in a desktop display as you'll see with this iMac. It is truly remarkable. It's a 27-inch display that has 5,120 pixels by 2,880 pixels. If you're really fast with Czyli math, you know 4K. that is an insane 14.7 million pixels on one display. It is the world's highest resolution display. It is an incredible feat of engineering. We call it the Retina 5K display. So to put it in context, we all look at HD Tak, TVs all faktycznie day. więcej niż 4K. They're 1920 by 1080. Let's overlay those pixels on top of the Retina 5K display. There are 7 times more pixels on the Retina 5K display than on your HD TV. And let's compare that to the new standard 4K To z digital wypiekami cinema. na And there it is, na 496 by twarzy czekamy 2160. teraz The Retina na display still has cenę. 67% Na pewno more coś pixels takiego nie może than that. kosztować It is tyle, ile do tej stunning. pory zwykły. What's more remarkable is the work of the iMac. engineering team to fit those Chyba że zdarzy się mały 14.7 cud million dzisiaj. pixels into our beautiful iMac design that's just 5 millimeters thin. It was an incredible feat of engineering. It took a lot of invention. It starts with the chip that controls the display. It's called a timing controller, or TCON. One didn't exist to drive this display quickly and efficiently, so our team had to invent one. It started with having to create a new material, oxide TFT, to be able to charge those pixels quickly and evenly across the whole display. It meant taking technology from our Retina iPad display, organic passivation,
to reduce crosstalk because those pixels are getting so close together to keep the image really sharp and beautiful. It took building a new backlight technology, an LED backlight that's just as bright as previously, but consumes less power and is thinner. And all put together, this new display with 4 times the number of pixels of the previous version uses almost a third less energy. That's incredible work. And to make it even more beautiful, we use our Apple photo alignment technology to give higher contrast ratios on axis. And a new compensation film, so it looks better off axis too. Jak myślicie, czy ta prezentacja zakończy się jeszcze dodatkowym wspomnieniem jakby na marginesie o tym, że ten sam wyświetlacz trafia też do Macbook Airów, czy już nie? Bo z tego, co mi się wydaje, to prawdopodobnie oprócz iMaca niczego więcej już dzisiaj nie zobaczymy. Ciekawe, zobaczymy czy nie zobaczymy. Dojdzie coś jeszcze? One more thing, czy nie? Ciekawe. 4K video editing, pixel for pixel, with room left over for your bins and timelines. And if you're Craig and you've worked so hard on a beautiful version of OS X, there has never been a display to show off that great new user interface as beautiful as this new Retina 5K display. We have a brief video to tell you a little bit more about it. The Mac enables people to do amazing things. Oczywiście coś takiego jak takie super gęste wyświetlacze jesteśmy w stanie docenić dopiero patrząc na nie bezpośrednio. To, co teraz widzimy, to, co nawet nam pokażą na tym wideo, jeszcze nie będzie kompletnie miarodajne, ponieważ oglądamy to przez internet na standardowym wyświetlaczu, a jeszcze na dokładkę obraz jest bardzo mocno skompresowany. Trzeba niestety będzie udać się na miejsce, zobaczyć to w salonie na własne oczy, bo bez tego nie jesteśmy w stanie wyrobić sobie wrażenia. Na pewno, tak jak tutaj widać, tu mamy Photoshopa, ale na pewno też jeszcze wszyscy tworzący wideo będą zadowoleni z tego, że mogą sobie ułożyć całą przestrzeń roboczą w aplikacji do produkcji wideo i na przykład zmieścić podgląd, zmieścić dodatkowe okno z wyjściowym materiałem, wszystko na jednym wyświetlaczu i na dokładkę w dokładnie tej rozdzielczości, w której materiał powstaje, czyli tworząc na przykład materiał Full HD będziemy mieli pewnie nawet 2-3 podglądy na jednym ekranie, piksel w piksel, bez żadnej konwersji rozdzielczości. Także jeżeli będziemy mieli dobry wzrok, będziemy mogli dostrzec każdy szczegół wideo, którego tworzymy. When I'm working on imagery, I need to see the details in it to make accurate judgments of color and exposure, to be able to make it look on screen exactly how it appeared to me when I saw it in reality. For this display to be possible, millions of pixels have to be driven with more energy efficiency. We use power-saving LEDs and organic passivation, which enables a clear, accurate signal to be sent to each pixel. This dramatically increases the display's performance and image quality, while actually decreasing its power usage by 30%. Every photograph I shoot, there's so much work to be done before it's really finished. To get there, the tools I use need to be powerful and precise. And now that I've had a chance to experience the sharpness and the... Oj. Mamy mały kłopot ze streamem, może zaraz wróci. No cóż, przynajmniej... And the incredible tonal range in the new iMac, I just can't imagine a better tool for the work I do. With its stunning Retina 5K display and all of this new capability, the new 27-inch iMac is by far the most amazing iMac we've ever built. No oczywiście tak można powiedzieć za każdym razem, kiedy wprowadzamy nową wersję produktu na rynek. Trudno jest zrobić produkt gorszy niż ten, który był przed generacją wcześniej. So not only have we built an iMac with the most incredible display we've ever made, but throughout the product line we've updated everything to make it the best iMac ever. So if you look inside it, it has the fastest chips we've ever put in an iMac. It starts with a 3.5 gigahertz Intel quad-core i5, but upgradable to 4 gigahertz i7, the fastest ever in an iMac. The graphics have a Radeon R9 M290X, upgradable to a 295X.
So how fast is that? The previous fastest chip in an iMac was 2.4 teraflops of compute power. Not bad. This is 3.5 teraflops, 45% faster than the previous version. I/O is faster as well. It is now Thunderbolt 2, 20 megabit per second bandwidth per port. It's faster storage, standard terabyte Fusion drive. And it's all built together, like all of our products, in the most environmentally friendly manner, including Dla tych, którzy nie pamiętają, co to jest Fusion Drive. Fusion Drive to jest dysk magnetyczny połączony z dyskiem SSD i oprogramowanie, które jest w stanie w locie analizować zapotrzebowanie systemu na dane. Tak to nazwijmy, i te dane, które są najczęściej wykorzystywane, czyli na przykład pliki wchodzące w skład systemu operacyjnego, są przenoszone na szybszy fragment, czyli na dysk SSD. Dzięki temu wszystko działa, patrząc od strony użytkownika, dużo bardziej żwawo i dużo bardziej responsywnie. And for that, we throw in an entire computer. It's got a 3.5 gigahertz i5 standard, Radeon R9 chip, 8 gigs of memory, and a terabyte Fusion drive. And it starts to ship today. So that is the new iMac with Retina display. It joins the rest of the iMac line. A 21.5-inch iMac starting at $1099, 27-inch iMac starting at $1799, and new iMac with Retina 5K display at $2499. I can't wait for you all to see it and experience the incredible images that it produces. Bardzo jestem ciekawy, jak wpłynie to na sprzedaż Maców Pro, ponieważ tutaj dostajemy może troszkę mniej wydajną maszynę, ale wyposażoną od razu w ekran już 5K, nawet nie 4. No zobaczymy. Perhaps you've added one to your own home network, but we have a whole new version today. It's updated with faster processors, 4th generation Intel Core processors, faster graphics, Intel Iris and HD Graphics 5000, faster storage, PCIe-based flash storage. Akurat Mac Mini, który tutaj właśnie prezentowany jest, już od bardzo dawna jest bardzo fajnym komputerem na start, jeżeli przesiadamy się z platformy PC. Może są wśród Was tacy, którzy myślą o tym, jak to jest w tym Macowym świecie. Proponuję kupić właśnie takiego Maca Mini. To jest najtańsza droga ku przesiadce. Wszystko, co potrzebujecie, to już posiadany monitor, już posiadana myszka, już posiadana klawiatura i wszystkie inne urządzenia peryferyjne. Po prostu dokupujemy sobie takie małe pudełeczko i zaczynamy zabawę w troszkę innym świecie, może troszkę mniej stresującym świecie. Następnym krokiem będzie już zakup czegoś większego i czegoś fajniejszego. Ja na przykład dokładnie tą drogę przeszedłem, także polecam. This is the strongest lineup of products that Apple has ever had. And we believe that each one of these play a very important role. People need different types of technology for the way they live their lives. We all do different things. In fact, many of us and many of our customers use more than one of our products every day. Sometimes you want to sit at your desk in front of a huge, beautiful, immersive screen packed with powerful technology. And we've made that much better today with the Retina 5K screen for iMac. Sometimes you want to take that powerful technology with you wherever you go. And we've made our notebooks even better this year with MacBook Air and MacBook Pro. Sometimes you want to be close to your content. Czyżby to już było małe podsumowanie na koniec? And we've made that experience even better today with the iPad Air 2, more powerful and incredibly thin. Sometimes you want to hold that powerful technology in the palm of your hand. And there's no better thing for your hand than the iPhone 6 and iPhone 6 Plus. And soon, you can wear that powerful technology right on your wrist.
this incredible lineup of products and the ecosystem that supports them. W międzyczasie może szybciutko odpowiem na jedno, na to, no, zaplątałem się, dobrze, od początku. Szybciutko odpowiem na komentarz, który pojawił się u nas na stronie. Pytanie, a jaka karta graficzna pociągnie taką rozdzielczość? Rozumiem, że chodzi o tego iMaca z Retiną. No, oczywiście tam było w materiale, że to jest jeden z Radeonów i że chyba działa, prawda? No, skoro zbudowali całą maszynę, która działa, nie ma chyba raczej z nią żadnych problemów, no to karta pociągnęła taką rozdzielczość. Także nie powinniśmy się spodziewać żadnych problemów, żadnych kłopotów z wydajnością graficzną. I'd like to thank all the teams at Apple that have worked so hard for not only this year, much of what you see here is multi-years of work to bring these products out on top of all the other things that you've seen during the day. They are doing the best work of their lives. And I and the executive team really appreciate it. I want to invite all of you to come across the hall to get your eyes on this Retina 5K display. You're not going to believe it. It's killer. And to hold the iPad Air and see how thin and powerful it is. We've also have a station set up next door so that you can try out Apple Pay if you haven't tried it Wygląda na yet. to, że to And już you can be będzie among the pomalutku first to buy koniec something on it. dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszej prezentacji. Thanks very much for joining. Tak, dokładnie tak. No cóż, dziękuję Wam dzisiaj za spędzony wieczór wspólnie przy prezentacji produktów Apple. Ja tylko teraz szybciutko podsumuję, co dzisiaj widzieliśmy. Widzieliśmy nowe systemy operacyjne iOS 8.1 oraz OS X 10.10, które można już będzie za chwilkę pobierać. Ja jak tylko będę w stanie sobie zainstalować jeden i drugi, to podzielę się z Wami wrażeniami. Liczę na to samo. Z Waszej strony piszcie komentarze, jak to u Was wygląda, jak wyglądają te podnoszenie wersji systemu, czy były jakieś kłopoty, czy nie było jakichś kłopotów. Oczywiście przeciek poranny okazał się 100% prawdziwy. iPad Air 2 oraz iPad Mini 3. Dokładnie w takiej konfiguracji, w jakiej wyciekło to dzisiaj rano, czyli z czytnikiem linii papilarnych i dzięki temu mamy już Apple Pay do wykorzystania na wszystkich w zasadzie mobilnych urządzeniach tej marki. I na koniec iMac Retina. Niestety tym razem jeszcze Macbook Air nie otrzyma tego wyświetlacza. Prawdopodobnie zostawili sobie to na którąś następną generację, bo nie wierzę, żeby do tego nie doszło. To jest następny rozsądny krok w ewolucji sprzętu i tyle. No, więcej dzisiaj nie dostaliśmy. Myślę, że to i tak nie jest mało. Kto czekał, tak jak ja, na nowy system, zaraz będzie mógł się nim bawić. Kto czekał na nowy sprzęt, no to trzeba tylko grubszy portfel sobie przygotować i śmigać do salonów. Na pewno bardzo fajnym przeżyciem będzie choćby chwilka pracy na tym nowym iMacu, który dzięki Retinie myślę, że nadaje się teraz do bardzo wielu zastosowań profesjonalnych, tam gdzie niepotrzebna jest jakaś gigantyczna moc, a cena będzie na tyle niższa od Maca Pro, że pewnie bardzo wiele osób to zaciekawi. Na dzisiaj, jeżeli chodzi o tą prezentację, to by było tyle. Czekamy na komentarze, czekamy na pierwsze testy. Na pewno pierwszymi testami, jakie pojawią się w sieci, to będą testy upadku nowych iPadów, z jakiej wysokości, czy się wyginają, tym podobne dziwactwa, dopiero potem jakieś rzeczowe testy wydajności, ergonomii i tak dalej.
Jeszcze tylko wspomnę o 2 zbliżających się niebawem odcinkach Dekompresora, ponieważ zaczynamy nabierać pomału tempa, zaczyna nam się, tego jeszcze nie było w Dekompresorze, żeby nam się pomału zaczęła wypełniać ramówka na wiele tygodni do przodu. Mogę tylko zdradzić teraz, że jesteśmy już umówieni na 2 odcinki w kanale Technologia, czyli w tym kanale, który teraz właśnie oglądacie. Jeden z odcinków będzie to spotkanie z ludźmi z Funduje to jest taki nowy serwis crowdfundingowy polski, który właśnie niedługo będzie startował. Teraz już możecie sobie wejść, zobaczyć w wersji beta, jak to wygląda. Właśnie są chyba dodawane produkty. Więcej nie będę mówił, bo nie chciałbym wyprzedzać, a też jeszcze pracujemy nad ogarnięciem jakby merytorycznym całego tego odcinka, ale on już będzie niebawem, a potem za jakiś czas, to jeżeli dobrze pamiętam, będzie za 4 tygodnie, 10 listopada, mamy spotkanie z twórcami bardzo fajnego rozwiązania chmurowego, polski Octawave, chmura, która jest w porównaniach, które od jakiegoś czasu się pojawiły w internecie, szybsza od rozwiązań Microsoftu i Amazona. Oczywiście szybsza, w zależności od tego, jak do tego podejść, to można to różnie rozumieć, ale to też nie chcę wiele zdradzać, też będziemy czekali z niecierpliwością na ten odcinek i będziemy w międzyczasie jesteśmy tutaj po to, żeby ten odcinek wyszedł jak najfajniej. Mogę tylko jeszcze zdradzić, że prawdopodobnie będziemy mieli dla Was jakieś bonusy. Będą to kupony na założenie sobie takiego testowego konta. No, całkiem fajne, jak na polskie warunki wartości, także czekajcie na ten odcinek, będziemy o tym mówić wcześniej. Będzie to powiązane z konkursem wiedzy, więc trzeba będzie się wykazać odrobinką ogarnięcia tematu właśnie rozwiązań chmurowych, ale myślę, że warto zawalczyć, a to jak tylko będzie coś więcej wiadomo, na pewno pojawi się jako zapowiedź jeszcze grubo przed. Także 10 listopada będzie Octawave. A na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Piszcie komentarze. Na razie jest ich niewiele, ale pewnie dlatego, że woleliście oglądać niż na bieżąco odrywać się od tego, co się działo na ekranie, więc czekam teraz na wasze przemyślenia, na Wasze wnioski. Prawdopodobnie też może nie patrzyłem tam, gdzie trzeba, bo często dużo ludzi pisze też na YouTubie pod streamem, także tam nie miałem okazji zerknąć, jak widzicie, jestem się zupełnie sami, muszę sobie wszystko ogarnąć, także nie przeciągając, dziękuję Wam serdecznie, dobrej nocy i do zobaczenia niebawem w Dekompresorze.